Witam wszystkich serdecznie na kolejnym filmiku z cyklu napraw iPhone'ów. Dzięki za pozytywne reakcje na nasz poprzedni i pierwszy film. Ten będzie krótszy, zmienimy troszeczkę koncepcję. Telefon mamy już przygotowany, jest to iPhone 6 z brakiem podświetlania, zaraz go omówimy. Wykonamy naprawę bez zbędnego rozbierania, składania potem sprzętu i przedłużania wszystkiego, żeby film był krótszy, bardziej może rzeczowy i ciekawszy, tak? Także zaczniemy. iPhone 6, tak jak mówiłem, z brakiem podświetlania. Wstawimy mu obraz. Mamy tu pacjenta. Trafił z brakiem podświetlania. Ja już pozwoliłem sobie zdjąć blachę od przykrywającą procesor i część układu podświetlania i widzimy tutaj właśnie między innymi diodę, która jest przebita, ma dziurę. Tu mamy cewkę podświetlania, kondensatory na katodzie i anodzie, LED driver, czyli układ, który, że tak powiem, w głównej mierze odpowiada za to podświetlanie. No i tutaj też kondensator, który też jest na linii podświetlania. Tak to wygląda na schemacie. Cewka, kondensatory, LED driver, dioda, kondensator. Tu mamy gniazdo. Pozwolę sobie tu zmierzyć jeszcze na gnieździe, jakie mamy wartości. Tu nie powinno być zwarcia. Tu mamy anodę. Tu jest OK. Z katoda też. Tu jest OK. Ale tu mamy zdecydowanie zwarcie. Nie powinno go być. Na pewno przez to ten układ nie działa. Zrobię sobie troszeczkę miejsca. Czyli zwarcie mamy na anodzie, która jest przez cewkę FL2024. Biegnie do tutaj tych trzech kondensatorów, diody, która notabene jest przebita i układu od LEDów. I co? I ja proponuję zdjąć wszystko i zamienić na nowe, żebyśmy mieli pewność, że żaden z układów innych nie padnie w jakimś późniejszym czasie. Także po prostu zmienimy wszystkie elementy na świeże i zobaczymy, jak to wyjdzie. To wszystko sklejone aplowskim epoksydem, także na razie z temperaturą sobie, pomagając hotem, ściągniemy nadmiar tego kleju. Zabezpieczymy sobie też resztę płyty przed temperaturą. Także tu nie będę też się za bardzo z tym patyczkował, tylko ściągamy to. Nie wiadomo, czy będziemy ściągać te kondensatory. Akurat niekoniecznie, ale jak na tej linii jest zwarcie, to możliwe, że któryś z tych trzech może być zwarte. Także po zdjęciu diody i tego LED drivera przemierzymy, czy zwarcie ustąpiło. Jeśli nie ustąpiło, to znaczy, że uszkodzony jest któryś z tych kondensatorów i będzie wymagał wymiany. Staram się to zrobić delikatnie, żeby tutaj nic nie sprzątnąć.
Może sobie tutaj pomożemy sobie tym. Teraz też nie chodzi, żeby to wydłubać do końca. Ważne, żeby z grubsza ten klej nie trzymał, potem sobie go doskrobiemy. Najważniejsze też się go pozbyć tutaj z układu. O, już dioda nam się właśnie rozpadła. Nie ukrywam, że kondensatora tego małego bym wolał nie zgubić, bo nie mam go nowego, musiałbym go wziąć z jakiejś innej płyty. Jak będzie potrzeba taka, to tak zrobimy, ale jeśli nie, to może tego unikniemy. Dobra. Jest to delikatnie odsłonięte. I teraz pozbędziemy się cewki. Zwiększymy sobie temperaturę. Cewki nie ma. Teraz staramy się zdjąć diodę. OK. Sobie troszeczkę tutaj zrobimy miejsca. OK. LEDa też się pozbywamy. I korzystając z tego, że to wszystko jest nagrzane, zdejmiemy jeszcze resztę epoksydu. OK. Czyli głównych układów podświetlania nie ma. Teraz sobie doczyścimy to plecionką. Układ podświetlania bardzo często uszkadza się przy amatorskiej wymianie wyświetlacza. Klient sobie sam bardzo często chce wymienić ten wyświetlacz. Często nie wypina baterii, wpina wyświetlacz na żywca. Jak najbardziej jest to możliwe, żeby to zrobić poprawnie, tylko trzeba wpiąć prosto tą taśmę. No, niestety nie zawsze się to udaje i ze względu na to, że to układ podświetlania ma dosyć wysokie napięcie, no to łatwiej jest coś uszkodzić, szczególnie, że układ od podświetlania jest bardzo wrażliwy na jakieś przepięcia i bardzo często się uszkadza. OK. Mamy to wstępnie obczyszczone i powiedziałbym nawet, że przygotowane do przyjęcia nowych elementów. Podczyścimy to delikatnie. Wygląda to tak. I teraz sobie sprawdzimy zmiernikiem, czy zwarcie na tej anodzie nam ustąpiło. Niestety nie.
Także winny któryś jest z tych 3 kondensatorów. Możemy strzelać. I chyba tak trzeba będzie zrobić, bo nie widzę po żadnym, żeby nosił jakieś oznaki, żeby był inny niż 3 pozostałe. No to nic, no to delikatnie pozbędziemy się pierwszego. Zobaczymy, czy zwarcie ustąpi. O, proszę. Zmienimy polaryzację. Bingo. Jest OK. Czyli akurat ten jeden kondensator ten wariat okazał się tutaj kolejnym winowajcą. Szczęśliwie udało się trafić akurat, że to on. Także nie trzeba było ściągać pozostałych. Przygotujemy sobie tutaj do wlutowania nowego miejsca. OK. A więc po kolei sprawdzimy sobie, jak one mają wszystkie iść. Podcinujemy delikatnie pola. Zmienimy grot na trochę mniejszy, żeby wlutować diodę. Tak, wszystkie elementy sobie tu przygotowałem, żeby niepotrzebnie czasu nie tracić. Dioda ma być wlutowana w tą stronę. Jeszcze się upewnimy. Tak. Dioda będzie tak, także postaramy się ją przyłapać. Potem lutując hotairem jeszcze ona się wypozycjonuje. OK. To samo z kondensatorem. Ups. Właśnie gdzieś strzelił. Spróbujemy go delikatnie wcisnąć. OK, żeby się tylko trzymał przy lutowaniu, wskocz nam na miejsce. I teraz najważniejszy, czyli LED driver. Ups. Chodź tu mały. Nie uciekaj. Ważne jest ustawienie ich w dobrej pozycji, szczególnie tego drivera. Żeby nie przywarł
Żadnego sygnału przy lutowaniu. I teraz tak, pozwolę sobie to wlutować, żeby mieć już go z głowy. Kondensator też tam wskoczył na miejsce. Dioda też jest na miejscu. I została tylko ta oto cetka. Proszę bardzo. I jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to powinniśmy się pozbyć problemu z podświetlaniem w iPhone 6. Zobaczymy, czy ta koncepcja Wam przypadnie do gustu, czy będzie fajniejsza niż oglądanie 40-minutowych filmów. Bo były różne głosy. Były głosy, że jest super, świetnie, że to jest nieważne, że to jest 40 minut, że było to oglądane od początku do końca i było świetne. Dziękuję za te głosy, ale były też głosy, że za długo, bo kto będzie siedział 40 minut i oglądał to. Nie ukrywam, że samemu byś mi nie chciało za bardzo tego robić. Dobra, wlutowane. Zdejmiemy sobie te blaszki. Sprawdzimy jeszcze na wszelki wypadek miernikiem poprawność tutaj, czy gdzieś nam nie mamy zwarcia tam, gdzie nie potrzeba. Jest świetnie. I w miejscu, w którym wcześniej mieliśmy zwarcie, już go nie ma, jest świetnie. Ok, wygląda ok. Raczej nie powinno być żadnej niespodzianki. Nie powinno być żadnej niespodzianki. Sprawdzimy to po prostu wpinając ekran i odpalając telefon. Pozwolicie, że nie będę wsadzał go do korpusu, bo szkoda na to czasu teraz. Służymy się zasilaczem laboratoryjnym i odpalimy go na krótko. I mamy. Podświetlanie nam wróciło. Nie wiem, czy się odpali na zasilaczu, czy nie złapie jakiegoś restartu. Możemy mu chwilę poczekać i dać. Moglibyśmy na przykład zmienić tylko diodę i zmienić tylko ten kondensator, który był przebity. Moglibyśmy tak zrobić, ale lutując hotem cały ten obszar przy LED driverze, ze względu na to, że sklejono, często się odkleja, także ja dla świętego spokoju, żeby nie robić tego 30 razy, zdejmuję wszystko, nakładam nowe elementy i mam wtedy pewność, że wszystko działa. Zobaczymy, czy się włączy na zasilaczu. Możliwe, że nie, ale mniejsza o to. Jest, działa. Proszę. A nie, dotyk nie podpięty. Jest obraz. Jest obraz. Także podświetlanie nam wróciło. I co? No i to byłoby na tyle. 20 minut. Myślę, że przy montażu będzie trochę krócej. Naprawiliśmy z powodzeniem iPhone'a 6 z uszkodzonym układem backlight. Naprawa przebiegła sprawnie, szybko, pomyślnie. Sztuka tak naprawdę wymaga teraz
złożenia do korpusu i poskręcania i oddania klientowi. Mam nadzieję, że to się podobało, że jest krócej, jest fajniej. Jeśli macie jakiekolwiek uwagi co do tego, chętnie ich posłucham. Piszcie komentarze, subskrybujcie nas dalej. Jeśli macie jakieś pomysły, jaką naprawę byście chcieli obejrzeć, też czekam na wasze propozycje, uwzględnię je i po prostu zrobimy to, co będziecie chcieli. Nie ukrywam, że pokażemy, jak lutować gniazda FPC. Chciałbym się zabrać za programowanie Nandu, tylko musi mi trafić akurat sztuka, żebym mógł to zrobić. Nie będę robił na jakiś trup. Chcę zrobić klienta sprzęt w czasie naprawy, żeby ten filmik nie był montowany w 13 różnych miejscach i żeby nikt nie zarzucił, że to nie ten telefon, podmieniłem telefon, zrobiłem inny. Nie, robimy to tak jak teraz, żeby było pokazane, co jest robione po kolei, że to jest ten sam telefon. Także propozycje wasze co do tematyki jak najbardziej mile widziane. Dzięki i do zobaczenia. Trzymajcie się.